Cześć! Witaj serdecznie w nowym odcinku Polki w Ameryce. Opowiem dzisiaj o wyborach prezydenckich. Sytuacja była i jest wciąż bardzo napięta tutaj w Stanach Zjednoczonych, więc stwierdziłam, że podejdę do tematu z uśmiechem i z poczuciem humoru. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakimi memami wymieniają się lewacy, czyli lewica, czyli osoby, które głosowały na Bidena. Jeśli jesteś z kolei wielkim zwolennikiem Donalda Trumpa, to zapraszam na koniec odcinka. Są też memy z Joe Bidenem, żeby nie było. Ja dzisiaj będę sobie spacerować po Central Parku, także przy okazji będziemy mieli fajne widoki. A zaczynamy tutaj na ławce, która, jak zauważyłam, ma taką dedykację. Polka w Ameryce. Zacznę od mojego ulubionego mema, który jest krótkim wideo z TikToka, który dotyczy koronawirusa i myślę, że jest to kwestia, która najbardziej wpłynęła na wynik tych wyborów, mianowicie to, jak Donald Trump zareagował na koronawirus, co powiedział dziennikarzowi Bob Woodward versus to, co powiedział nam tutaj w Stanach publicznie. The president never downplayed the virus. I wanted to always play it down. I still like playing it down. Yes, Because I don't want to create a panic. Dobra, a teraz przejdźmy do tego mema, krótkiego filmiku z TikToka, którym wymieniają się Amerykanie. I niezależnie od tego, czy wierzysz w tego wirusa, czy nie, to w tym momencie 250 000 Amerykanów straciło życie. I także, domyślam się, ich rodziny też nie za bardzo chętnie głosowały na prezydenta, który twierdził, że jest to tylko jak grypa. No cóż, od grypy 250 000 osób nie umiera w ciągu kilku miesięcy. Także myślę, to był ten główny czynnik, który zadecydował, że ludzie faktycznie pojawili się w takich ilościach, rekordowych ilościach w jakichkolwiek wyborach prezydenckich w historii Stanów Zjednoczonych. Ponad 4 miliony osób więcej zagłosowało na Joe Bidena. Jest bardzo dużo memów związanych z mailing ballots, czyli z kartami wyborczymi, które zostały przesłane drogą pocztową. Dzieje się tak ze względu na pandemię. Z tym, że Donald Trump już od wielu miesięcy, no nie dość, że ma swojego człowieka jako głównego szefa poczty, który za wszelką cenę sprawiał, żeby poczta pracowała coraz słabiej, dosłownie zabierał maszyny sortujące bez wyraźnego powodu z oddziałów poczty. Dodatkowo w wielu stanach, na przykład w Teksasie, stwierdzono, że będzie tylko jedna skrzynka, do której można wrzucić te wybory w całym na przykład county. Czyli na przykład w takim mieście Houston, które ma, nie wiem, 4 czy 5 milionów osób, to w takim mieście była tylko jedna skrzynka, do której można było coś takiego wrzucić. To utrudnianie było już tak perfidne w pewnym momencie, to, że wybory odbywają się nawet we wtorek, to też trochę ma na celu jakby utrudnienie możliwości zabrania głosu i zagłosowania przez wszystkich, ponieważ ludzie zazwyczaj pracują we wtorek i czasami te kolejki do głosowania są tak strasznie długie, że wiele stanów postanowiło, że wybory będą się odbywać przez x dni przed ostatecznym dniem. Czyli kolejki ustawiały się już na powiedzmy nawet 2 tygodnie przed tym wtorkiem, 3 listopada, kiedy to odbyły się wybory. Też przyznano możliwość właśnie wysyłania swojego głosu drogą pocztową i bardzo dużo demokratów zwłaszcza z tego skorzystało, gdyż Trump od kilku miesięcy powtarzał, że wszystkie te głosy, które będą oddane drogą pocztową, nie są prawdziwe, że będą oszukane, że tak zabiorą mu tą wygraną właśnie przez te głosy. I jeden z takich memów, który bardzo mi się podoba, to jest właśnie ten mem. Jest to Trump i to jest nawołanie do jego słynnej sytuacji kiedyś z huraganem. Dosłownie dorysował markerem drogę huraganu, żeby sprawdzała się z tym, co przez przypadek powiedział. I zamiast przyznać się do błędu wcześniej i powiedzieć sorry, nie chodziło mi też o ten stan, to po prostu domalował tak chamsko markerem
żeby wskazywała na to, że jednak miał rację. Największy wpływ na ten wynik wyborów miała Pensylwania, bo jak się okazało, zaczęli liczyć te głosy, które przyszły drogą pocztową później. Pensylwania starała się o możliwość liczenia tych głosów przed dniem wyborów. Chcieli, żeby móc już zliczać te dziesiątki, setki tysięcy głosów, które przyszły drogą pocztową przed dniem wyborów, jak inne stany zaczęły to robić, na przykład Floryda. Tam mogli od razu ogłosić wynik wyborów już we wtorek, ponieważ mieli ten czas na zliczenie tych głosów, które przychodziły drogą pocztową. Natomiast w Pensylwanii nie udało im się tego wywalczyć, więc nie było takiej możliwości. Mogli liczyć te głosy, zacząć je zliczać dopiero po zakończonym głosowaniu, czyli po 8 wieczorem we wtorek. I tak kilka stanów, między innymi też Nevada, też się jakby nie spodziewali tego, że aż tyle będzie oddanych tych głosów. No ale nie oszukujmy się, mamy pandemię i to, że Donald Trump mówił, żeby tak nie głosować, to jego wiadomość trafiała bardziej do republikanów niż do demokratów, którzy stwierdzili, że jest to najprostsza i najszybsza możliwość, żeby zagłosować na przyszłego 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc tych memów związanych z tymi mail-in ballots jest multum i tylko Wam pokazuję tutaj kilka. Natomiast jest to jeden z tych głównych sposobów, w jakich te lewackie osoby, bardziej po stronie demokratów, jak wymieniają się teraz po prostu memami w ten sposób. I też nie trzyma się to za bardzo kupy, bo zwolennicy Donalda Trumpa stali pod lokalami wyborczymi, gdzie zliczano te głosy, w jednym stanie krzycząc liczcie głosy, a w drugim stanie krzycząc przestańcie liczyć głosy, w zależności od tego, czy Donald Trump wygrywał, czy nie. Natomiast jak się okazało, że w tych wszystkich kluczowych stanach, w których miał wygrać, żeby wygrać te wybory, że jednak po zliczaniu tych głosów, które zostały przesłane pocztą, zaczyna prowadzić Joe Biden faktycznie, wtedy zaczęły się okrzyki: przeliczcie te głosy jeszcze raz. Joe Biden w tym momencie dostał więcej głosów niż jakikolwiek inny prezydent. To samo Donald Trump, on jest na drugim miejscu. Donald Trump dostał więcej głosów niż Obama w 2012 roku i w 2008 roku. Także tym Donald Trump też de facto może się pochwalić, że jest drugi w historii w ogóle z całych Stanów osoby, która dostała najwięcej głosów. No ale te głosy właśnie zaczęły wpływać i Biden w sobotę został ogłoszony przyszłym prezydentem, 46. prezydentem. I nie powiem, co mnie bardzo zdziwiło, to ilość imprez, które zaczęły się po tym ogłoszeniu Bidena odbywać w całych Stanach Zjednoczonych. Praktycznie każde demokratyczne miasto, a wiadomo, że większość, powiedzmy 95% dużych miast w Stanach Zjednoczonych jest bardziej demokratyczna. I zaczęły się imprezy, ludzie zaczęli puszczać piosenki. Nie było jakby żadnych ekscesów, bynajmniej ja nie słyszałam o żadnych ekscesach, ale ewidentnie widać po prostu tą ulgę i tą radość demokratycznych miast. Jest też taki mem właśnie dlatego związany z Filadelfią, bo to w Filadelfii podpisano Konstytucję Stanów Zjednoczonych w 1776. I jest właśnie taki mem pokazujący, że tam ustanowiono demokrację i tamtą też demokrację zachowano. I olbrzymi dług wdzięczności należy się Afroamerykanom, którzy właśnie przeważyli i to dzięki ich głosom Joe Biden był w stanie wygrać takie stany jak Georgia czy właśnie Pensylwania. I w momencie, kiedy zaczęli liczyć te głosy, to już niezależnie od tego, co by się nie działo w Nevadzie czy właśnie w Georgii, to tak czy owak z samymi głosami elektoratu w Pensylwanii już Joe Biden przekroczył tą granicę 270 głosów elektorskich. Dlatego też mógł zostać prezydentem. Także tam, gdzie ustanowiono konstytucję, gdzie demokracja się zaczęła, tam też została demokracja zachowana. Der Spiegel, czyli niemiecka gazeta, też w bardzo, powiem, odważny i śmieszny sposób utarli trochę nosa Trumpowi, ponieważ jak on wygrał i zaczęły się te podziały, że Ameryka ma być pierwsza, że nie wpuszczamy żadnych osób muzułmańskich do kraju i generalnie taki powstał podział. Nie tego symbolem była i jest Statua Wolności. Więc oni stworzyli taką okładkę, w której Donald Trump trzyma Statuę Wolności, co widać tutaj.
postawili z kolei teraz na okładkę, w której Joe Biden z powrotem zakłada jej głowę na jej ciało i wykorzystali Donalda Trumpa stwierdzenie, że Make America Great Again. Teraz zaczną się sprawy sądowe, ponieważ Trump ma cały sztab swoich adwokatów, którzy w tym momencie będą próbować wiele z tych kart wyborczych anulować i sprawić, żeby po prostu nie liczono ich, bo zły podpis, bo głosowała osoba, która nie żyje, bo głosował jej pies. Jakiekolwiek powody nie wynajdą, będą próbowali rozstrzygnąć to w sądach. Jeszcze taki jeden zabawny mem dotyczy właśnie przeliczania tych głosów ponownie. I na tym memie Hillary Clinton mówi do Baracka Obamy, że słuchaj, chcieli przeliczyć te głosy jeszcze raz, więc mogliśmy obserwować, jak Donald Trump przegrał 2 razy. Jeszcze jeden mem, który z kolei cytuje słowa Donalda Trumpa wypowiedziane, nagrane, które stały się dość kultowe. Wielki plakat, a na nim jest napisane "We grabbed him by the ballot". Dużo memów też się pojawia z napisem "You're fired" albo "I'm fired". To z kolei nawiązuje do kultowego tekstu Donalda Trumpa z programu Apprentice. I teraz tak, nie należy też zapominać o memach dotyczących Melanii Trump. Od dawna już uważa się, że jest to bardzo nieszczęśliwe małżeństwo. Bachelorette to jest program tutaj w Stanach Zjednoczonych dotyczący panny, która wybiera sobie spośród kawalerów przyszłego męża. Ponadto też wyciekły jej nagrania, nie tylko Donald Trump w ostatnich miesiącach miał te niefortunne nagrania, które wyciekły, ale także Melania Trump, która powiedziała coś na zasadzie fucking Christmas. Także teraz też z tym się pojawiają właśnie kolejne memy związane z Melanią Trump i ze świętami i w ogóle z faktem, że będzie się teraz rozwodzić z Donaldem Trumpem. Ten kraj ma 244 lata, jeśli dobrze liczę, i podczas tego czasu nie było ani jednej kobiety i ani jednej czarnoskórej, mieszanej osoby na tym stanowisku. To byli sami starsi, biali faceci. Niezależnie od tego, po której stronie stoisz, myślę, że jako kobieta albo nawet jako ojciec małych dziewczynek jesteś w stanie to docenić, że jest to duży moment dla każdej kobiety na całym świecie, że na tak ważne stanowisko w końcu doszła kobieta. I to jeszcze, uwaga, w tym roku obchodzimy 100 lat, od kiedy kobiety mogą głosować. Więc kobiety mogą głosować od 100 lat i na tą rocznicę dostają swoją kobietę w Białym Domu. No dobra, było już od strony lewackiej, czas teraz na memy dotyczące Joe Bidena. Dużo z tych memów dotyczy faktu, że Joe Biden z jakiegoś dziwnego powodu lubi wąchać włosy, lubi brać ludzi od tyłu i ich przytulać albo po prostu schylać się nad nimi w dziwny sposób, ich całować. Te memy są strasznie zabawne, także wrzucę Wam tu kilka takich memów, żebyście mogli sobie zobaczyć. Dużo też memów dotyczy Huntera Bidena i jego laptopa. Media po stronie demokratów w ogóle nie zajmowały się tym tematem. A to dlatego, że źródłem tego tematu, źródłem tej całej historii był Rudy Giuliani. Ponoć Hunter Biden zostawił jakiś laptop do naprawy, tylko że zostawił go u faceta, który nie dowidzi, więc nie jest w stanie powiedzieć, czy to był Hunter Biden. Po czym wszystkie agencje typu CIA, FBI powiedziały, że to jest historia, która została popchnięta przez rosyjskich agentów. Mem z Hillary Clinton, która przychodzi do niego do więzienia jak w Milczeniu owiec i mówi do niego, że ma trochę maili dla niego do przeczytania. To też mi się ten mem bardzo podobał, bo zarówno pociska z Hillary Clinton, jak i z Trumpa. Tego, czego najbardziej się boją w tym momencie lewacy, to tych teorii spiskowych z kartami wyborczymi. To wszystko będzie sprawdzone i nasza w sensie lewacka strona jest taka, sprawdzajcie, okej. I jeśli wygra faktycznie Donald Trump po sprawdzeniu, jeśli się okaże, że faktycznie te 4 miliony głosów to było oszustwo, zasługujecie na tą wygraną, bo więcej osób głosowało na Trumpa. Natomiast czego się bardziej boją demokraci, to po prostu wyjście republikanów z bronią na ulicę, bo bardzo dużo czerwonych stanów to są właśnie te stany, w
których ta broń jest dozwolona i można ją na sobie nosić. I tego się najbardziej boją w tym momencie, ataków terrorystycznych wewnątrz Stanów Zjednoczonych, nie z zewnątrz. Terroryzm wewnętrzny, domowy. Nadszedł czas, żeby patrzeć na to, co nas łączy. I tak jak ta flaga, którą przed chwilą podniosłam z ziemi, pamiętajcie, nie dzielmy się, starajmy się już połączyć i zostawić tą przeszłość za sobą. Patrzmy w przód, patrzmy, jak możemy poprawić sytuację ekonomiczną kraju, który w tym momencie będzie w kryzysie, w depresji po-covidowej. To samo patrzmy, jak w ogóle zwalczyć ten COVID. Dlaczego jesteśmy najgorsi na świecie? Nie musimy być najgorsi na świecie. Tyle ludzi naprawdę nie musi tu umierać. Tyle ludzi nie musi być bez pracy. Także zjednoczmy się i spróbujmy, dajmy szansę Joe Bidenowi i Kamali Harris przez kolejne 4 lata coś zdziałać w Ameryce. Nawet z czystej ciekawości, historyczna ciekawostka, kobieta w Białym Domu. Zobaczmy, co się stanie. Dziękuję Ci, że jesteś, dziękuję za spędzenie ze mną czasu. Pa! Powiedzonka, które stało się dosyć ikoniczne. Ikoniczne? Jest takie słowo?